Za każdym razem, gdy patrzymy na niebo, tak naprawdę spoglądamy w przeszłość. Jest jednak coś, co pozwala nam zajrzeć w czasy wyjątkowo odległe. To mikrofalowe promieniowanie tła. Pierwszy sygnał pozostały po wielkim wybuchu. Dociera do nas ze wszystkich stron, niosąc bezcenne informacje o początku wszechświata. W tym programie pokażemy polskiego uczonego, który bierze udział w najbardziej zaawansowanych badaniach promieniowania tła na świecie i dowiemy się, co się udało w ten sposób ustalić na temat naszego kosmicznego początku. Zapraszamy na Astronarium. Ameryka, rok 1964. Dwaj naukowcy, Arno Penzias i Robert Wilson, testują nowy radioteleskop w laboratoriach Bella. Szybko zauważają jednak coś dziwnego. Sygnał, którego źródła nie potrafią wyjaśnić. Wydaje się, że dochodzi on ze wszystkich stron jednocześnie. Właśnie tak udało się dokonać odkrycia mikrofalowego promieniowania tła, echa, pozostałego we wszechświecie po samym wielkim wybuchu. To był ogromny przełom, ale jednocześnie zaledwie początek historii, która sprowadza nas w to miejsce. Witam prosto z Los Angeles w Kalifornii. Zjawiamy się w amerykańskiej fabryce snów, ale bardziej niż wytwórnie filmowe interesuje nas położona niedaleko stąd fabryka kosmicznej aparatury Jet Propulsion Laboratory. Właśnie tam pracuje polski astronom, który kontynuuje dzieło Penziasa i Wilsona. Liczę, że dziś dzięki niemu uda się nam dowiedzieć, co takiego mikrofalowe promieniowanie tła może nam powiedzieć o chyba największej ze wszystkich zagadek, o początkach wszechświata. Jak się okazuje, w Los Angeles powstają nie tylko najbardziej znane produkcje filmowe. Kilkanaście kilometrów od serca Hollywood znajduje się miejsce, w którym swój początek mają najważniejsze misje kosmiczne NASA. Położone w Pasadenie Jet Propulsion Laboratory powstało w celu testowania silników do rakiet. Z czasem zaczęto tu jednak budować znacznie więcej. Sondy Voyager, Galileo czy Cassini, marsjańskie łaziki i kosmiczne teleskopy. To wszystko cuda techniki skonstruowane właśnie w tych laboratoriach. To tu pracuje także profesor Krzysztof Górski. Do Ameryki przyjechał ponad 30 lat temu. Od tego czasu wziął udział w dwóch szczególnie ważnych misjach, mających na celu wyjaśnienie sekretów promieniowania, które powstało krótko po początku wszechświata. Jako młody człowiek zajmowałem się astronomią jako student w Toruniu. Przeniosłem się do Warszawy, zostałem studentem profesora Paczyńskiego. Był to bardzo inspirujący człowiek, ze znakomitymi kontaktami w Stanach Zjednoczonych. Ambicją wszystkich chyba ludzi wtedy było to, żeby w pewnym momencie w Stanach się pojawić. Udało mi się to zrealizować. W 1986 roku pojechałem jako postdoc do Berkeley. W Berkeley poznałem wpływowych ludzi takich jak Joe Silk, George Smoot, legendy wczesnych studiów związanych z promieniowaniem tła, zarówno w teorii, jak i w obserwacjach. I powoli zacząłem się interesować tym tematem, a po kilku latach George Smoot zaproponował mi pracę w Goddard Space Flight Center w ówcześnie realizowanej misji COBE i tak to się zaczęło. No właśnie, tak to się zaczęło. To powiedzmy może coś więcej na temat tego zagadnienia. Czym tak naprawdę jest mikrofalowe promieniowanie tła? Najprościej zrozumieć to w ten sposób, żeby zastanowić się, jak wygląda całe niebo widziane przez astronomów. Zwykły człowiek patrzy na niebo i widzi gwiazdy, więc niebo jest ciemne, jest na nich kilka punktów świetlnych i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że tak jak z odbiornikiem radiowym dostrajamy częstotliwość, na której patrzymy na niebo,
i obserwujemy, co na nim widać. No i z grubsza w większości długości fal wygląda to podobnie. Jedynym dużym źródłem na niebie rozciągłym jest nasza galaktyka, Droga Mleczna, którą też widzimy w promieniowaniu świetlnym. Promieniowanie tła jest wyjątkowym źródłem, które zapala całe niebo. To jest coś takiego, że gdy dostroimy się do częstości około centymetra i poniżej, nagle całe niebo się zapala. Pali się w temperaturze odpowiadającej z grubsza 3 stopniom Kelwina. No i to jest to właśnie promieniowanie, które dochodzi do nas z krajów wszechświata, wypełnia cały wszechświat widoczny, jest reliktem procesów fizycznych, które we wczesnym wszechświecie zachodziły i informuje nas o tym, jak to wyglądało. Czas, w którym to promieniowanie, powiedzmy, zostało wyemitowane, to jest ułamkowy czas od początku historii wszechświata, jaką znamy. Ta historia w tej chwili mierzy się wiekiem około 14 miliardów lat. Tak nam mówią dane astronomiczne, między innymi uzyskane przy pomocy pomiarów promieniowania mikrofalowego, ale nie tylko. Dlatego często mówimy o promieniowaniu tła, że jest to promieniowanie, które przynosi nam embrionalny obraz wszechświata, ponieważ zostało wyemitowane, gdy wszechświat miał zaledwie kilkaset tysięcy lat. Odkrycie mikrofalowego promieniowania tła przyniosło ogromny naukowy przełom. Był to pierwszy dowód bezpośrednio potwierdzający teorię Wielkiego Wybuchu. Wszechświat na początku był bardzo gorący, bardzo gęsty i zdumiewająco jednorodny. Kiedy wypełniona tą rozgrzaną masą przestrzeń ochłodziła się do około 3000 stopni Kelwina, pierwsze jądra wodoru i helu przechwyciły swoje elektrony. Powstały atomy, a wszechświat stał się przeźroczysty. To właśnie wyemitowane wówczas fotony dotrwały do naszych czasów w postaci mikrofalowego promieniowania tła. W roku 1978 za to odkrycie przyznano Nagrodę Nobla. Był jednak pewien problem. Pierwsze mapy docierającego do Ziemi promieniowania wyglądały jak jednolita ściana. Były kompletnie pozbawione detali. W 1965 roku odkrycie promieniowania tła polegało na tym, że z czułością instrumentów po prostu żałosną w porównaniu z tym, co jest osiągalne dzisiaj, w kilku punktach na niebie zmierzono temperaturę, która była z grubsza 3 stopnie i wszyscy byli bardzo zadowoleni. Oczywiście od tego do zmierzenia temperatury na całym niebie było bardzo daleko i zajęło to bardzo dużo czasu. Ale teoretycznie przewidziano, że te 3 stopnie Kelwina to jest zerowy rząd przybliżenia tego, co będziemy widzieli. I teraz jeżeli chcemy połączyć to, co we wszechświecie dzisiejszym widzimy wokół nas, a więc galaktyki, gromady galaktyk, supergromady galaktyk, całą tak zwaną wielkoskalową strukturę wszechświata, która skądś się musiała wziąć, no to ślady tych zarodzi, tych pierwotnych fluktuacji powinny gdzieś być widoczne. Zajęło to do 1992 roku, do wystrzelenia satelity COBE i obserwacji, które wykonane zostały na całym niebie z czułością, która w końcu była dostateczna dlatego, żeby pokazać, że rzeczywiście taki sygnał tam istnieje. To był ten moment przełomowy, na tyle ważny, że użyto, jak wiadomo, bardzo dramatycznych sformułowań na tego, jak ważny był, a nagrodzono go Nagrodą Nobla za wkład do nauki. Pan też brał udział w pracach przy misji satelity COBE, prawda? Tak, jako młody człowiek zostałem zaproszony, żeby włączyć się do zespołu COBE i pojechałem tam w 1992 roku i spędziłem tam kilka lat do końca tej misji. Pomiary wykonane przez satelitę COBE pokazały, że jeśli zmierzymy promieniowanie tła dostatecznie dokładnie, ukaże nam się niezwykła mapa wszechświata w wieku niemowlęcym. Jej stworzenie stało się celem kolejnych misji kosmicznych. Profesor Górski jest odpowiedzialny za najbardziej zaawansowaną z nich. W 2009 roku w przestrzeń kosmiczną trafił Planck, satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej, opracowany wspólnie z naukowcami z NASA. Polski astronom znalazł się w zespole Plancka na zaproszenie naukowca przygotowującego misję nowego satelity w Jet Propulsion Laboratory, doktora Charlesa Lorenza. Satelita COBE jako pierwszy wykrył drobne różnice w natężeniu tła, odzwierciedlenie fal dźwiękowych, które się w nim rozchodziły. Kiedy znaleziono te różnice, stało się jasne, że konieczne są kolejne misje. We wczesnych latach 90. zaczęliśmy intensywnie pracować w Jet Propulsion Laboratory nad ich rozwojem. Ostatecznie w Stanach Zjednoczonych powstała misja WMAP,
przygotowana przez NASA, a w Europie Planck. Dwie misje, nad którymi pracowaliśmy tu w Pasadenie, zapewniły główne komponenty dla Plancka. Technologia rozwijana w JPL przyczyniła się do powstania najnowocześniejszych detektorów Plancka. Planck różnił się od poprzedniej generacji urządzeń pod względem poziomu szumów, czyli czułości. Zapewniał czułość na poziomie 10 razy lepszym. Mieliśmy lepsze pokrycie częstotliwości, więc mogliśmy lepiej oddzielić inne bliższe źródła promieniowania od kosmicznego tła. Dysponowaliśmy także większą rozdzielczością kątową, więc mogliśmy widzieć więcej detali. Te trzy rzeczy złożyły się na genialny sukces Plancka. Zadaniem Plancka było wykonanie mapy mikrofalowego promieniowania tła tak dokładnej, jak to tylko możliwe. Po raz pierwszy zobaczyliśmy precyzyjny obraz wszechświata w pierwszych wiekach jego istnienia. Tutaj na powierzchni kawałka sfery niebieskiej widzimy, jak pomierzył zaburzenia promieniowania tła COBE. Praktycznie nie widać struktury. Widać, że w bardzo słabej rozdzielczości kątowej to zostało zrobione. Duży krok naprzód wykonał satelita WMAP. Odkrył nam to, co widzimy tutaj, a ostateczny krok wykonuje Planck w tej chwili w pomiarach z przestrzeni kosmicznej, polepszając rozdzielczość pomiarów tego sygnału dramatycznie i dodając coś, o czym nie mówiliśmy jeszcze, pomiary polaryzacji. Tutaj widać takie odciski palców jakby wyciśnięte na tym promieniowaniu tła. To oznacza, że mierzymy polaryzację różnie. I obraz, jaki powstaje w całości, to jest coś takiego. Po zredukowaniu danych także z tych 9 częstości, na których obserwujemy całe niebo, potrafimy odjąć sygnał naszej galaktyki i innych tak zwanych foregroundowych źródeł. Tutaj jest piłka zrobiona przez naszych kolegów z WMAP, która pokazuje, jak na powierzchni nieba widzianej od zewnątrz. My, proszę sobie wyobrazić, że siedzimy w środku tej sfery i obserwujemy to, co na niej widać. To jest obraz naszej galaktyki, który trzeba odjąć od tych obserwacji, żeby wyprodukować mapę taka jak ta. No dobrze, w takim razie czym są te poszczególne elementy? Pokazują, że w niektórych miejscach na niebie było cieplej lub zimniej, co w prymitywnym przybliżeniu można powiedzieć odpowiada, że tutaj było trochę gęściej, tutaj trochę rzadziej i tak dalej. Jakie są różnice tej temperatury pomiędzy poszczególnymi punktami? Od najzimniejszego do najcieplejszego miejsca niebieskiego do czerwonego. Jedna część na 100 000 na milion w porównaniu do średniej temperatury 2,7 stopnia Kelwina. Czyli to są tak naprawdę maleńkie tylko różnice. Tak, dlatego jest to taka dziedzina badań dla prawdziwych bohaterów. To zmierzyć bardzo trudno. Działa to w ten sposób, że nasz teleskop patrzy przy pomocy jednego detektora w jeden punkt i porusza się cały czas w różny skomplikowany sposób i zatacza na niebie takie duże koła, na których mierzy sygnał, które te koła potem po niebie się poruszają w cyklu półrocznym, tak aż gęsto znajdą pomiary z całego nieba. I potem z takiego czasowego ciągu obserwacji na tych kołach musimy to zredukować i zamienić w taką mapę. To jest wynik między innymi pracy, którą ja wykonuję. No dobrze, co w takim razie możemy wyczytać z tej mapy tych, jak powiedzieliśmy, minimalnych różnic temperatury mikrofalowego promieniowania tła? Matematycznie musimy to przetransformować w obiekt taki, który mówi nam, że na przykład w takich skalach kątowych zaburzenie ma amplitudę, którą mierzymy z jakąś tam dokładnością i wierzymy, że taka ona jest, a w takich skalach kątowych znowu inna i tak dalej. I tych skal kątowych tutaj zawartych na obrazie całego nieba jest tyle, że my możemy to podzielić tam na 2000, z grubsza 2500 różnych skal, w których taką funkcję ustalamy. Fundamentalny aspekt wszechświata, który obserwujemy przez ten fizyczny proces, jest taki, że jest on w statystycznej interpretacji izotropowy. To znaczy, że właściwości tych zaburzeń są statystycznie takie same, niezależnie gdzie patrzymy na powierzchni nieba. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, wszechświat na tym etapie swojego istnienia był o wiele bardziej jednorodny niż dzisiaj, kiedy jest on podzielony na galaktyki, gromady galaktyk. Siłą rzeczy, ponieważ
Odstępstwa od jednorodności, jak już powiedziałem, są rzędu części na 1 300 000. No to jest znacznie mniej niż to, co widzimy dzisiaj. Czyli to jest stan wszechświata krótko po jego powstaniu, po samym Wielkim Wybuchu. Dokładnie, tak wygląda embrionalny obraz wszechświata. Miejsca takie jak to kolapsują, tworzą zarodzie gromad galaktyk, czy supergromad galaktyk. To są ciągle duże skale, to co tutaj widzimy. Miejsca bardziej puste rozszerzają się, tworzą te dziury we wszechświecie, które się obserwuje w rozkładzie galaktyk i tak dalej. Dzięki analizom mapy stworzonej przez satelitę Planck poznaliśmy odpowiedzi na wiele fundamentalnych pytań. Astronomowie zdołali m.in. doprecyzować wiek wszechświata. Oszacowano go na mniej więcej 13 miliardów 800 milionów lat. Udało się także ustalić, jakie warunki panowały tuż po Wielkim Wybuchu. We get a remarkable convergence. Dostrzegamy niezwykłą zbieżność w naszym obrazie wszechświata. We can describe Jesteśmy w stanie opisać statystyczne właściwości promieniowania tła, posługując się 6 liczbami. by 6 numbers. The amount of matter of the Pierwsza stuff that we're made out to ilość takiej materii, z jakiej jesteśmy zbudowani: protony, neutrony, elektrony. the amount of matter Druga ilość materii, którą nazywamy ciemną materią. Posiada ona masę, ale nie oddziałuje elektromagnetycznie. Nie wiemy, czym jest, ale fizyka mówi nam, że ona istnieje. Third is Trzecia liczba to wartość, którą określamy jako lambda. To stała kosmologiczna, czasem nazywana ciemną energią. To coś innego, co także musi tam być. Poza tym mamy jeszcze 2 liczby opisujące warunki początkowe i ostatni parametr, czyli jaka część fotonów została rozproszona od chwili emisji promieniowania aż do dzisiaj. Można oczywiście użyć innego zestawu 6 liczb, ale to właśnie tych 6 liczb wystarcza. And it's amazing that it works so well. Okazuje się, że materia, z jakiej zbudowane są gwiazdy czy planety, stanowi tylko ułamek tego, z czego składa się cały wszechświat. Najwięcej jest w nim tajemniczej, ciemnej energii, wciąż niezidentyfikowanego składnika napędzającego kosmiczną ekspansję. Stanowi ona aż 68% całego wszechświata. Blisko 27% przypada z kolei na ciemną materię, taką, której nie widzimy, choć dostrzegamy wpływ jej grawitacji. To, co pozostaje, niespełna 5%, to atomy pierwiastków zwykłej materii, z której zbudowani jesteśmy także my sami. With Planck, we Z pomocą Plancka zmierzyliśmy te wartości z dokładnością do mniej niż 1%. Kiedy dorastałem, żadnej z nich nie znaliśmy nawet w przybliżeniu. W istocie o części z nich w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Nie wiedzieliśmy, ile jest ciemnej materii, nie wiedzieliśmy wielu z tych rzeczy. Teraz mamy 6 liczb zmierzonych dokładnie do mniej niż 1%. Planck pokazał nam, z czego narodził się wszechświat. Ciągle czekamy jednak na odpowiedź, jak do tego doszło. Jednym z największych problemów naukowych jest tak zwana kosmiczna inflacja. Argumentów na jej wystąpienie dostarcza właśnie promieniowanie tła. Aby w układzie fizycznym pojawił się moment równowagi, to potrzebna jest interakcja pomiędzy elementami tego układu fizycznego. Jeżeli patrzymy na wszechświat i mówimy sobie, że z 2 przeciwnych kierunków dochodzi do nas promieniowanie, z obszarów, które są tak daleko, że zajmuje 14 miliardów lat obu tym fotonom, żeby do nas przyjechać. I pierwszy raz w momencie swojego istnienia te fotony spotykają się w momencie, kiedy je obserwujemy i nie miały ze sobą kontaktu wcześniej, no to jak jest możliwe, żeby temperatura tych obszarów była Taka sama. z dokładnością do 1 milionowej części? No to taki był asumpt do wygenerowania modeli inflatycznych. Bardzo mały obszar we wszechświecie, który początkowo opisywany był właśnie przez równowagowe procesy fizyczne, został rozdmuchany do obszaru całego wszechświata, jaki dzisiaj jest nam widoczny w obserwacjach. Wszechświat z bardzo małego, bardzo szybko stał się bardzo duży. Tak jest. Matematyczne konsekwencje tego modelu w różnych prostych rachunkach
prowadzą do przewidywań tego, co możemy mierzyć w promieniowaniu tła, które dotychczas zgadzają się z obserwacjami. W tym sensie można powiedzieć, że jesteśmy zgodni z przewidywaniami różnych aspektów modeli inflacyjnych. Nie można powiedzieć, żeśmy je potwierdzili, bo tak zawsze jest w nauce, szczególnie w astronomii i w kosmologii, że teoria rośnie bardzo szybko, jak grzyby po deszczu, a obserwacje zajmują trochę czasu. Od pierwszego odkrycia aż po najnowsze badania satelity Planck, kosmiczne promieniowanie tła dostarcza kolejnych informacji na temat historii wszechświata. Dzięki pracy naukowców, takich jak profesor Krzysztof Górski, możemy zobaczyć kosmiczny obraz sprzed blisko 14 miliardów lat i próbować zrozumieć, co się wtedy wydarzyło. Jak patrzę na całą swoją drogę życiową, to trochę mnie to oszałamia, bo w końcu startowałem jako student. Nie mieściło mi się jeszcze w głowie, że mogę się znaleźć w miejscu takim jak to. W końcu się znalazłem. I po drodze okazało się, że tak, znalazłem się w zespole COBE, a teraz miałem przyjemność pracować już od wielu lat w zespole Plancka. Pamiętam jako młody człowiek, gdy nie było żadnych konkluzywnych pomiarów promieniowania tła, a gdy byłem jeszcze ciągle młodym człowiekiem, nagle te pomiary się pojawiły, a potem nastąpiła eksplozja jeszcze lepszych pomiarów, i udało mi się w tym uczestniczyć. Mam nadzieję, że udało mi się powiedzieć to, co mnie najbardziej fascynuje w tym wszystkim, że udało się nam przez przypadek losowy zaistnieć na tej planecie w momencie, gdy coś, o czym nie mieliśmy pojęcia, nagle się pojawiło, zostało pomierzone i być może zostanie pomierzone do ostatecznych granic wymaganych do interpretacji tego, co ono może nam w ogóle we wszechświecie powiedzieć. To już lepiej być nie może. Jak wyglądał początek czasu i przestrzeni? W jaki sposób z wielkiego wybuchu wyłonił się wszechświat, jaki znamy? Słowem, jak to się wszystko zaczęło? Mikrofalowe promieniowanie tła dostarcza nam odpowiedzi na te fundamentalne pytania. Jest trochę jak kosmiczna skamielina, z której astronomowie wyczytują coraz więcej informacji na temat tego, co wydarzyło się prawie 14 miliardów lat temu. Wciąż nie wszystko jeszcze rozumiemy, ale to dobrze, bo to może oznaczać, że czekają nas kolejne odkrycia, a także, kto wie, może i kolejne Nagrody Nobla. Cóż, póki co kończymy ten specjalny odcinek Astronarium prosto z Los Angeles w Kalifornii. Jak zwykle dziękuję za uwagę i do zobaczenia.